Czy wiecie, jakie tajemnice skrywają beskidzkie cerkwie? W tym odcinku razem ze wspaniałą przewodniczką Zuzanną Długosz pokażemy Wam 4 najpiękniejsze cerkwie Beskidu Sądeckiego, które warto zobaczyć podczas wyprawy w Dolinę Popradu, oraz powiemy, kto i kiedy je wybudował. Opowiemy Wam także o tajemniczych mieszkańcach i odkryjemy sekrety ich nocnego życia. Ale przede wszystkim podpowiemy Wam, jak zwiedzać miejsca, które na co dzień mogą być trudne do obejrzenia. Będziecie mieli także szansę usłyszeć jedyną w swoim rodzaju góralską szantę śpiewaną przez najprawdziwszą babę z gór. Jesteśmy Magda i Michał. Od ponad 10 lat szukamy niesamowitych i wartych odwiedzenia miejsc w Polsce, które później pokazujemy w naszych filmach, tworząc przy okazji dla Was gotowe programy wycieczek, które możecie wykorzystać podczas wojaży po Polsce. Dziś przyszedł czas na cerkwie Beskidu Sądeckiego. Naszą wyprawę zaczniemy od najstarszej ze świątyń, bo wzniesionej w początkach XVII stulecia cerkwi świętego Jakuba w Powroźniku. Niestety do naszych czasów zachował się tylko niewielki jej fragment, wkomponowany obecnie w bryłę jako zakrystia. To właśnie tu zachowały się najstarsze polichromie pochodzące z 1607 roku. Przedstawiają one sceny z życia Jezusa i Maryi, wizerunek Ducha Świętego i Jana Chrzciciela, a na sklepieniu można zobaczyć przedstawienie Boga Ojca. Po powodzi w początkach XIX wieku zdecydowano się na przeniesienie cerkwi w nowe, bezpieczniejsze, bo wyżej położone miejsce, przy okazji także znacznie ją przebudowano. Świątynia składa się z 3 części zbudowanych na planie kwadratu. Wchodzi się do niej przez babiniec, nad którym wznosi się wysoka wieża o pochyłych ścianach, a w niej zabytkowy dzwon z 1615 roku. Po akcji Wisła cerkiew została przejęta przez Kościół katolicki i obecnie przez cały rok stoi otworem zarówno dla pielgrzymów, jak i turystów. Wstęp jest bezpłatny, a po wnętrzu w wyznaczonych godzinach oprowadza przewodnik. A już za chwilę powiemy Wam, dlaczego warto tu przyjechać. Oprócz przepięknej XVII-wiecznej architektury, świątynię warto odwiedzić ze względu na znajdujące się wewnątrz wyposażenie. Wystrój cerkwi, jak niemal we wszystkich świątyniach wschodnich, jest niezwykle bogaty. Już od wejścia widać typowy podział na umiejscowiony przed głównym wejściem babiniec, w którym modliły się kobiety, żeby przypadkiem nie rozpraszać swym wyglądem mężczyzn. Z czasem zakaz wejścia kobiet do nawy został złagodzony i już w XVIII wieku ściany oddzielające babiniec od nawy są mniej wyraźne. Nawa była miejscem modlitwy mężczyzn. Warto w niej zwrócić uwagę na ołtarze boczne, w których znajdowało się wiele ciekawych ikon, między innymi Chrystusa u słupa i Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII wieku. Warto obejrzenia jest też rokokowa ambona z 1700 roku z wizerunkiem Chrystusa Pantokratora i 4 ewangelistów. Na granicy nawy i prezbiterium dawniej znajdował się ikonostas, dziś niestety rozdzielony na 2 części i przesunięty w głąb części ołtarzowej. Pochodzi on z lat 1743-1744. Jego dolną część ze scenami z życia świętego Jakuba pozostawiono na pierwotnym miejscu. Natomiast górne ikony,
czyli rząd apostołów, medaliony z prorokami i ojcami Kościoła oraz boczne obrazy świętych męczenników zawieszono nad wejściem do prezbiterium. W świątyni można też obejrzeć pochodzące z XVII i XVIII wieku ikony karpackie, między innymi Sąd Ostateczny, proroka Arlona czy Wniebowstąpienie Jezusa. A już za chwilę powiemy wam, co niezwykłego znajduje się pod jednym z obrazów. Cerkiew w Powroźniku to nadzwyczajne miejsce, które od 2013 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, zatem warto skorzystać z okazji i zwiedzić ją, tym bardziej, że znajduje się również na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. A być może przy okazji uda wam się obejrzeć na jednej ze ścian niezgrabnie zapisane imię Bartolomeus, przykryte obrazem. Najwyraźniej przez wieki pewne zachowania nie uległy zmianie, bowiem wspomniany Bartolomeus prawdopodobnie po prostu odwiedził cerkiew i uznał, że jest to wydarzenie na tyle wielkopomne, że należy uwiecznić je na ścianie budynku. A już za chwilę odwiedzimy kolejną zabytkową cerkiew i opowiemy wam, kim byli jej budowniczowie i jacy tajemniczy goście zamieszkują ją obecnie. A teraz zabieramy was na przysłowiowy koniec świata, tuż nad granicę ze Słowacją. Niewielka połękowska wioska zagubiona wśród pokrytych lasami wzgórz nie byłaby pewnie szerzej znana, gdyby nie znajdująca się tu przepiękna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Niepozorny budynek świątyni z 1863 roku jest następcą starszej, strawionej przez pożar budowli pochodzącej z połowy XVII wieku. Jeszcze niedawno świątynia nie wyglądała najlepiej, ale w ostatnich latach przeszła generalny remont, a był on możliwy dzięki obecności tajemniczych mieszkańców, o których opowie wam baba z gór. To, że w miejscu, które wydaje się stworzone przez człowieka, te nietoperze same tu przyleciały. Nikt ich tutaj nie przygonił i nie zamknął w klatce, tylko one przyleciały tu same. Dopiero kolejność była taka, że człowiek postawił świątynię, przyleciały nietoperze, on zobaczył, że tam są, wymienił im dach, żeby czuły się tam bezpiecznie i my ich obserwujemy. Taki był ciąg przyczynowo-skutkowy. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do cerkwi. Jest to typowy przykład świątyni zbudowanej w stylu zachodniołemkowskim, trójdzielona, orientowana o konstrukcji zrębowej z posadowioną nad babińcem wieżą. Położona jest na niewielkim wzniesieniu nad wsią, przez co wydaje się niedostępna. I faktycznie dojazd do niej jest utrudniony. Najlepiej zostawić auto przy drodze i podejść pieszo, bo warto ją zobaczyć. Jest bardzo proporcjonalna, przez co pięknie wpisuje się w tutejszy malowniczy krajobraz. Namiotowe łamane dachy pokryte są blachą i zwieńczone baniastymi wieżyczkami z pozornymi latarniami. Wnętrze pokrywa polichromia ornamentalno-figuralna, a głównym zabytkiem jest kompletny ikonostas pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku. Jest on starszy niż obecna cerkiew i pochodzi z poprzedniej świątyni, która uległa spaleniu. Wystrój dopełnia ołtarz boczny oraz cenna, malowana na płótnie płaszczenica, czyli wizerunek Chrystusa w grobie. Obecnie jest to kościół filialny parafii w Muszynie i teoretycznie można go zwiedzać, choć nam się nie udało. Z krótkiego śledztwa wiemy, że najlepiej to zrobić po niedzielnym nabożeństwie. A już za chwilę opowiemy wam o cerkwi przy jednym z największych targów przygranicznych.
O ile w Dubnem można poczuć się jak na odludziu, to Leluchów przywitał nas targowiskiem niczym ze złotego okresu warszawskiego stadionu dziesięciolecia. Gdy jednak przebijecie się przez wszechobecne stoiska i samochody, to na wzgórzu nad targowiskiem znajdziecie niewielką cerkiew świętego Dymitra. Zbudowano ją w 1861 roku jako cerkiew parafialną grekokatolicką. Wzniesiona została w pobliżu miejsca nieistniejącej już cerkwi z XVIII wieku, którą prawdopodobnie przeniesiono na Słowację. Teren wokół otoczono kamiennym murkiem, a obok stoi nieduża drewniana dzwonnica pokryta gontowym dachem. Cerkiew to budynek drewniany, trójdzielony i jednonawowy, szalowany gontem. Wnętrze cerkwi zdobi polichromia z początku XX stulecia oraz rokokowo-klasycystyczny ikonostas z XIX wieku. Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim i można go zwiedzać w niedzielne popołudnia w okresie wakacji. Zanim zaś przeniesiemy się do ostatniej cerkwi na naszej trasie i będziecie mieli możliwość posłuchania góralskiej szanty o nietoperzach, sprawdzimy, czy potwierdzą się krwiożercze mity o tych przesympatycznych ssakach. Mity, dwie bajki krążą wśród nas na temat świata nietoperzy. Moi drodzy, na całej kuli ziemskiej żyje 1300 różnych gatunków nietoperzy. Od takich, które mają naprawdę rozstaw skrzydeł jak mały koliber, po takich, które mają rozstaw skrzydeł jak rozłożone ręce dorosłego człowieka. 1300 różnych gatunków. I wśród 1300 różnych gatunków jedynie 3 żywią się krwią, ale po pierwsze jest to krew zwierząt, a po drugie pozyskiwana tak, jak robią to komary czy pijawki. Czyli najpierw jest znieczulana skóra, nacinana i te nietoperze spijają spływającą krew. Więc wampiry, które gdzieś tam w naszych opowiadanych, naszych bajkach się pojawiają, są jedynie wymysłem ludzkiej wyobraźni. W Ameryce Południowej te olbrzymie nietoperze żywią się owocami tropikalnymi, tymi o pyszną papają, mango i pysznymi owocami, które w naszym klimacie są zupełnie supermarketowe. Wiemy, że 3 gatunki żywią się krwią zwierząt, a pozostałe żywią się owadami. Ćmy, komary i pająki. Moi drodzy, bo przypomnijmy sobie, szczególnie dorośli, że mniej więcej 100 lat temu w historii kinematografii skończył się film niemy, a zaczął dźwiękowy. I była silna potrzeba wymyślenia scenariusza do horrorów. A przecież 100 lat temu nie było ani kamer na podczerwień, ani detektorów, które zamieniają sygnały echolokacyjne na dźwięk słyszalny przez człowieka. W związku z tym typ padł na biedne nietoperze i trwa do dnia dzisiejszego. Ale wy już wiecie, że jest to mit i wymysł ludzkiej wyobraźni. Ale jest jeszcze ten drugi mit o tym, że tutaj w tych włosach, nie? Otóż kiedyś chiropterolodzy, czyli ludzie, którzy zawodowo zajmują się ochroną i zliczaniem nietoperzy, zaprosili mnie do siebie na liczenie nietoperzy. Liczenie nietoperzy odbywa się o tej porze, odbywa się popołudniami i zadanie ludzi, którzy zawodowo zliczają te nietoperzy, jest to, że wychodzą na poddasze, tam gdzie mieszkają nietoperze i liczą te nietoperze. Oczywiście oni mi powiedzieli, jakie są zasady, ja je zastosowałam. I moje zadanie polegało na tym, że liczyłam przelatujące między pomieszczeniami nietoperze i słowo daję, nikogo znikąd nie wyjmowałam. No dobrze, ale ktoś na koniec powie, że naprawdę już ten mit o wplątywaniu się we włosy jest tak silny, że to już naprawdę, no koniec, jest super silny. No i ci chiropterolodzy napisali w takiej broszurce popularno-naukowej takie zdanie. Z naszych obserwacji wynika, że mit, który mówi o wplątywaniu się nietoperzy we włosy, wymyślili zatroskani rodzice dorastających dziewczyn po to, żeby nie szwędały się po nocy. Kropka. No i obal tu taki mit, nie? Jest trudny do obalenia, ale wiemy, że jest to po prostu wymysł ludzkiej wyobraźni, jest to absolutnie nieprawda.
Wiecie już, że nie taki nietoperz straszny, jak go przedstawiają w horrorach, czas więc na odwiedzenie cerkwi świętego Kosmy i Damiana w Wojkowej. Wznosi się ona na niewielkim wzgórzu nad wsią, a zbudowana została w 1792 roku w stylu zachodniołemkowskim. Powstała w miejscu znacznie starszej, bo pochodzącej prawdopodobnie z końca XVI wieku cerkwi, która uległa spaleniu. Więcej o świątyni w Wojkowej opowie przewodnik po Beskidzie Sądeckim Zuzanna Długosz, czyli popularna Baba z gór. Łemkowie to narodowość. Wywodzą się najprawdopodobniej z ludności wołoskiej, ludności rusińskiej, którzy eksplorując Karpaty, była to ludność, która prowadziła swoje owce i szukała terenów pod wypas swoich owiec. I między XV a XVI wiekiem zarządcy tych terenów chcieli te tereny zasiedlić, a tamci byli troszkę zwabieni do tego, żeby się osiedlić. I tak dwie potrzeby spotkały się w jednym miejscu. I tak Rusini, sami o sobie tak mówią Rusnacy, znaleźli się na tym terenie. Przynieśli ze sobą piękną wschodnią kulturę i wschodnie tradycje i cudownie ubarwili surowy karpacki krajobraz. Początkowo byli prawosławni, ale po Unii Brzeskiej z końca XVI wieku właściwie byli przymuszani do tego, żeby przechodzić na grekokatolicyzm i większość świątyń na tym terenie jest zbudowana jako grekokatolicka, za wyjątkiem tej i jeszcze kilku innych. Licznie wśród nas mieszkali, trudnili się tym samym, co pozostali mieszkańcy tego terenu, trudną bardzo gospodarką na roli, hodowaniem drobnych zwierząt, troszkę było rzemieślników. No i nastąpił trudny rok 1947. Nowi zarządcy państwa polskiego doszli do wniosku, że przesiedlą tą ludność rusińską, która sama między sobą rozmawia dialektem języka ukraińskiego, na pas ziemi zachodniej od Wrocławia po Szczecin. Rozproszeni w nowym miejscu, wydawało mi się, że zatracą tożsamość narodowościową i nic bardziej mylnego. Fantastycznie zintegrowani, fantastycznie czujący swoje więzi. Zaraz po przesiedleniu zorganizowali pierwszy festiwal kultury łemkowskiej pod Wrocławiem, następnie tam, skąd ich wywieziono, między innymi w Zdyni pod Gorlicami. I dzisiaj jest to licząca się mniejszość na tym terenie. Krynica jest szczególnym ośrodkiem, ponieważ około 500 osób dzisiaj jest Łemkami w Krynicy, zarówno grekokatolików, jak i prawosławnych. Na naszym terenie niezwykłą wartością jest to, że ta świątynia jest drewniana, że jak wchodzimy, to panuje tutaj niebywały zapach i o różnych rzeczach możemy sobie w telewizji czy przez telefon opowiedzieć, ale zapach to jest coś, co jest nie do podrobienia. I zapach, oczywiście łączący troszkę impregnatu do drewna, troszkę farb, którymi ten budynek jest pomalowany, daje dodatkowy kolorek tego miejsca. I ta świątynia od lat z granicach 50. i 60. stała się kościołem rzymskim. I być może, jeśli tę informację dostalibyśmy w przysłowiowym autokarze, część z nas doszła do wniosku, czyli wewnątrz nie zobaczy wyposażenia cerkiewnego. No ale na szczęście tę informację dostali Państwo siedząc w tej świątyni i wiecie, że właściwie to mamy tutaj wyposażenie cerkiewne, a jedyna zmiana, jaka została wprowadzona, to ta, że pojawił się stół do celebracji liturgii już posoborowej, tej przodem do wieku. Dlaczego tak się stało? No to za biedny region, żeby rozburzać bez sensu świątynię, budynek, który był porządny i mógł służyć dalej. No więc biskupi rzymokatolicy przyjęli pieczę nad tymi świątyniami, ale każdy z nas, i przewodników, i opiekunów, i gospodarzy, mawia o budowniczych bracia w wierze. Oto ani nasza, ani ich wina, że taka była historia XX wieku. No i na zakończenie tego wprowadzającego tematu najsmutniejszym Łemkiem jest oczywiście Nikifor Krynicki. Troszkę pewnie o nim już Państwo posłuchali, a jak nie, to rzeczywiście zarówno pomnik Nikifora, jak i muzeum jemu poświęcone to właśnie Krynica. No dobrze, ale skoro dotarliśmy do świątyni i jeszcze zostały mi 2 minuty, to słuchajcie 2 słowa na temat samego wyposażenia cerkiewnego. Taką najbardziej przykuwającą nasz wzrok jest ściana pełna, no właśnie, pewnie młodzież powie, że obrazków, ale tam powie kultura rzymokatolicka. Natomiast grecko-katolicka czy prawosławna powie, że to są ikony. Bo ikona niesie wartość większą niż sam obraz.
ponieważ bardzo często pojawia się tekst, oczywiście w języku wschodnim, który niesie dodatkową wartość. Ale układ ikonostasu, czyli przestrzeni oddzielającej miejsce najświętsze od miejsca, gdzie modlą się wierni, będzie taki sam w cerkwi grekokatolickiej i prawosławnej. Najniższy rząd ikon to tak zwany rząd ikon namiestny. Ikona chramowa, czyli mówiąca o wyzwaniu świątyni. Tutaj świątynia po wyzwaniu świętych Kosmy i Damiana. Jezus nauczający, Matka Boska i ulubiony święty wszystkich dzieci, czyli święty Mikołaj. Ja się chyba święty Mikołaj. 99% świątyń właśnie święty Mikołaj. Święty Mikołaj, święty Michał, Archanioł to po prostu patroni pasterzy. I dlatego często w świątyni, no bo tutaj bardzo dużo pasterzy było kiedyś. Potem mamy 6 i 6 malutkich ikonek zwanych praznikami. To po prostu rok liturgiczny. To takie ikonki pokazujące rok liturgiczny od narodzin Matki Boskiej do Wzięcia, tam jest pewne podwyższenie krzyża pokazane. Mamy apostołów, oczywiście 12, Jezus nauczający, prorocy starotestamentalni i scena pasji. Scena pasji to jest ten krzyż, napisany od samej góry i teraz zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze nie ma rzeźby, rzymokatolicy są przyzwyczajeni, że będzie to krzyż rzeźbiony i jak on jest pięknie wykończony. Bracia w wierze ze wschodu mawiają, że człowiek nie jest w stanie wyrzeźbić ciała świętego, ciała Jezusa Chrystusa. Po prostu nie jest w stanie tego zrobić. W związku z tym oni mają krzyż również napisany. A teraz obiecana wcześniej góralska szanta o nietoperzach, a za chwilę opowiemy Wam, w jaki sposób możecie zwiedzić sądeckie cerkwie oraz dowiedzieć się więcej o nietoperzach. Podkowie w górę leci, drżyjcie muchy i komary. Była mucha, znikła mucha, chyba jakieś kary. Hejka, muchę podaj, hejka, skrzydła wznieśmy, jak balsam są dla ucha, o podkowcach pieśni. Kiedy inne po jaskiniach, on na zamkach i w kościołach mówią, że arystokrata przed nim chylą czoła. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o nietoperzach i cerkwiach Sądecczyzny, to zapraszamy do kontaktu z Babą z Gór, czyli Zuzanną Długosz, która nie tylko z niezwykłym humorem odczaruje Wam mity o tych przesympatycznych i niezwykle pożytecznych zwierzątkach, ale także opowie Wam wiele ciekawostek o łemkowskich cerkwiach. Przy okazji będziecie mieli możliwość zwiedzić z nią niektóre z nich wewnątrz. A jeśli interesuje Was tematyka cerkwi, to zapraszamy do obejrzenia naszego filmu o cerkwi w Radróżu na Roztoczu oraz innych naszych filmów o atrakcjach Polski.